Cześć, dzień dobry. Dzisiaj opowiem Wam o pewnym napoju, który jest ulubionym albo jednym z ulubionych napojów Polaków. Zapraszam. Cześć, dzień dobry. Witajcie na Polski Codziennie. Na początku dziękuję wszystkim patronom i przypominam, że polską transkrypcję do tego wideo i wiele dodatkowych materiałów znajdziesz na platformie Patreon w klubie Polski Codziennie. Znajdziesz tam również materiały premium, których nie można obejrzeć na YouTubie. Są dostępne tylko na Patreonie. Warto się zapisać, aby mieć dostęp do tych materiałów i uczyć się polskiego szybciej i lepiej. Link do platformy Patreon znajdziesz w opisie do tego wideo. Powiedziałam o pewnym napoju, który jest jednym z ulubionych napojów Polaków. O czym mówię? Mówię o herbacie. Herbata jest to drugi po wodzie najpopularniejszy napój na świecie, a szacuje się, że każdego dnia wypija się 3,7 miliarda filiżanek herbaty. Dużo, prawda? Jeśli masz ochotę, zrób pauzę i zaparz sobie herbatę, bo posłuchasz ciekawej historii o tym, jak herbata stała się tak globalną sensacją, a tego najlepiej słuchać z filiżanką ulubionej herbaty w dłoni. Jaki kraj, jaka narodowość najbardziej Wam się kojarzy z herbatą? Oczywiście przede wszystkim Chiny, bo herbata, jak wiecie, pochodzi z Chin. Następnie Wielka Brytania. Mówi się, że Wielka Brytania jest narodem pijącym herbatę. Przeciętny mieszkaniec Wielkiej Brytanii wypija rocznie ponad 1,5 kg tego trunku, co daje około 700 filiżanek herbaty każdego dnia. Ale okazuje się, że nasz kraj, Polska, wcale nie jest daleko w tyle. Jesteśmy czwartym krajem w Europie o najwyższym spożyciu herbaty. Średnio Polak parzy rocznie napar z 1 kg liści. Więcej herbaty piją w Europie tylko Irlandczycy, Brytyjczycy oraz Rosjanie. Polska plasuje się również wysoko w zestawieniu globalnym. Znajdujemy się na 9. miejscu i wyprzedzamy nawet takie kraje jak Japonia, Chiny czy Arabia Saudyjska. Przyznam, że to ciekawe statystyki. W zasadzie mogłam się tego spodziewać. My też w domu pijemy dużo herbaty, chociaż nie jesteśmy statystycznymi Polakami, bo my pijemy herbatę sypką, taką do zaparzenia w dzbanku, a Polacy najchętniej kupują herbaty w torebkach, które odpowiadają za około 89% wartości sprzedaży. Polacy najczęściej piją herbatę bez dodatków, ewentualnie urozmaicają ją cytryną, słodzą miodem lub cukrem, rzadziej dodają mleko, imbir czy syrop owocowy. Ja lubię herbatę z miodem, cytryną i sokiem malinowym. Jak to się stało jednak, że tyle ludzi, również w Polsce, pije herbatę? Wiemy już, że pochodzi ona z Chin. Istnieje kilka mitów, kilka legend na temat odkrycia herbaty.
najbardziej popularna historia herbaty opowiada o tym, jak odkrył ją mityczny cesarz Shenong. Legenda głosi, że cesarz ze względów zdrowotnych pił wyłącznie gorącą wodę. Pewnego razu, gdy odpoczywał w ogrodzie, do jego garnuszka z wodą wpadło kilka liści nieznanego dotąd krzewu. Woda z dodatkiem nieznanych liści miała bardzo przyjemny aromat, a jak się później okazało, smak również. Inna legenda mówi o tym, że cesarz przypadkowo się zatruł. Zjadł coś niedobrego i się zatruł. I kiedy miał umrzeć, liść herbaty wpadł mu do ust, przeżuł go i został uratowany. Możemy wierzyć albo nie wierzyć w legendy. Istnieją dowody na to, że w Chinach pije się herbatę od II wieku przed naszą erą. Herbata była uprawiana głównie w południowo-zachodnich Chinach, w prowincjach Syczuan i Yunnan. I uważa się, że początkowo była uważana za napój leczniczy. Napój mieszany z takimi rzeczami jak cebula, imbir i sól. I pity ze względu na korzyści zdrowotne. Ale w miarę jak Chiny rosły w siłę, zwłaszcza w okresie dynastii Tang, od VII do X wieku, ludzie szukali innych zastosowań herbaty. Z napoju leczniczego zmieniła się w napój, którego picie było po prostu przyjemne, tak jak przyjemne jest dzisiaj. Herbata była smaczna, a zawarta w niej kofeina dawała trochę energii. A gdy popularność herbaty rosła w cesarskich Chinach, była coraz częściej eksportowana do sąsiednich krajów: Japonii na wschodzie i Imperium Tybetańskiego na południu. Wraz z rozwojem szlaku jedwabnego herbata została również wprowadzona do Azji Środkowej i na Bliski Wschód. Tak więc herbata stawała się coraz bardziej popularna, a różne kraje przygotowywały ją w różny sposób. W Chinach zwykle piło się zwykłą, zieloną herbatę zmieszaną z gorącą wodą. W górzystym regionie Tybetu dodawano do niej mleko jaka. W Japonii opracowano skomplikowany rytuał przygotowywania herbaty. Dopiero w 1610 roku herbata zrobiła pierwszy krok, by stać się napojem, który dosłownie zmienił świat. I ta historia bardzo mi się podoba. Herbata w Europie pojawiła się w różnych miejscach. Mówi się, że portugalscy kupcy jako pierwsi przywieźli ją do Portugalii. Niedługo potem holenderscy kupcy przywieźli herbatę do Amsterdamu. Kiedy herbata pojawiła się po raz pierwszy w tych krajach, ludzie nie byli tak do końca do niej przekonani. Jasne, było to coś nowego, egzotycznego i każdy chciał tego spróbować. Ale było to też coś niesamowicie drogiego i podobnie jak kawa, początkowo uważano to za napój leczniczy. W procesie rozpowszechnienia herbaty w Europie ogromną rolę odegrała oczywiście Wielka Brytania. Pierwsze wzmianki o herbacie pojawiły się w Wielkiej Brytanii niedługo potem, jak kupcy przywieźli ją do Amsterdamu i do Portugalii. Ale Brytyjczycy również nie byli zbytnio przekonani do tych nowych, zielonych liści. Historia herbaty zaczęła nabierać tempa dopiero po objęciu tronu przez Karola II w 1660 roku. Karol II był królem nazywanym wesołym monarchą. Został koronowany na króla po tym,
jak kraj spędził 11 lat eksperymentując z życiem bez monarchy. Był to okres zwany angielskim bezkrólewiem, a po podjęciu decyzji o przywróceniu monarchii właśnie Karol został królem. Kraj był gotowy na dobrą zabawę, a król był imprezowiczem. Karol ponownie otworzył teatry, zezwolił na ponowne granie muzyki, a w powietrzu panował ogólny nastrój świętowania. Jego żoną była Katarzyna, portugalska księżniczka, co nie jest bez znaczenia w tej historii. Jak pamiętamy, portugalscy kupcy przywieźli herbatę nieco wcześniej niż Holendrzy, więc portugalska szlachta miała trochę więcej czasu, by zasmakować w herbacie. A Katarzyna była wielką fanką herbaty i przywiozła ją ze sobą, kiedy przeprowadziła się do Anglii, by poślubić Karola II. W tamtych czasach król i królowa byli najmodniejszymi ludźmi w kraju. I jeśli chciałeś pokazać, że jesteś modny i jesteś osobą o wysokiej reputacji, robiłeś to, co robili król i królowa. Na przykład nosiłeś podobne ubrania, miałeś podobną fryzurę i piłeś te same napoje. Więc całe towarzystwo, próbując robić to, co robiła królowa Katarzyna, zaczęło pić herbatę. Popyt na herbatę wzrósł, ale biorąc pod uwagę, że był to tak drogi napój, niewiele osób mogło sobie na niego pozwolić. I tak było przez pierwsze 30 lat istnienia herbaty w Wielkiej Brytanii. Była ona tak droga, że tylko najbogatsi w społeczeństwie mogli ją sobie kupić. Następnie w ciągu 50 lat, czyli od około 1690 roku do roku 1740, herbata wyszła z wyższych klas i stała się prawdziwie narodowym napojem. Do Polski dotarła w 1664 roku, ale z Francji, wcale nie z Wielkiej Brytanii, tylko z Francji. Pierwsze znane wzmianki o herbacie pojawiają się w liście króla Jana II Kazimierza do żony Ludwiki Marii. I tak we wszystkich krajach europejskich herbata stawała się coraz bardziej popularna. Coraz więcej jej importowano, więc jej koszt spadł, co oznaczało, że mogli sobie na nią pozwolić normalni ludzie. Nie bez znaczenia był fakt, że był to również bardzo łatwy napój do zrobienia. Wystarczy zagotować wodę i dodać ją do herbaty. I dzięki temu pijemy herbatę do dzisiaj i pijemy jej, przynajmniej w Polsce, coraz więcej. I co, masz ochotę na herbatę? Ja tak, bo już swoją wypiłam. To tyle na dzisiaj. Kolejna historia, którą mogliście poznać po polsku. Mam nadzieję, że była dla Was ciekawa. Standardowo polubcie wideo, jeśli Wam się podobało, a najlepiej je skomentujcie. Napiszcie na przykład, czy pijecie herbatę, jaką herbatę lubicie i co dodajecie do herbaty. Przypominam na koniec o platformie Patreon. Jest tam quiz do dzisiejszego odcinka. Możecie zrobić quiz i sprawdzić, czy wszystko na pewno dobrze zrozumieliście. Życzę Wam wspaniałego dnia. Buziaki. Cześć.